Zaraz będziemy szli tam na dół, żeby załatwić wszelkie formalności. Wypływamy sobie tutaj powoli. Oczywiście Bartek steruje. Od Wyspy Skalistej teraz będziemy kierować się w stronę Pustelni Chorodek i tam będziemy mogli zobaczyć drzewo wisielca. Jak sami widzicie, tutaj na samym końcu znajduje się kemping. A tak wygląda właśnie w środku tutaj Jagnięcina po Bojkowsku. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu w Bieszczadach. Właśnie kierujemy się z kempingu na Cypel w Polańczyku, ponieważ zarezerwowaliśmy sobie tam łódkę elektryczną. Wynajęliśmy ją na cały dzień od godziny 10 do 18 za 500 zł. Taki jest koszt takiej łódki, więc teraz czeka nas 4-kilometrowy spacerek do centrum. W Polańczyku, tutaj przy Centrum Informacji Turystycznej, znajduje się punkt widokowy. Wystarczy pójść tutaj w prawo, a my kierujemy się na sam dół tutaj właśnie, żeby odebrać łódkę. Wszystkie lokale dopiero się otwierają. Teraz jest tutaj jeszcze pusto, mało osób jest, ale później na pewno będą tutaj tłumy. Mimo to, jak wrócimy z łódki, będziemy chcieli skorzystać z jednej z restauracji tutaj i zjeść obiad. Wybór lokali jest tutaj ogromny, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My mamy nadzieję, że uda nam się przyjść tutaj do Oberży Zakapior później, że nie będzie zbyt dużych kolejek i spokojnie będziemy mogli zjeść tutaj obiad, ale wczoraj na przykład jak byliśmy na spacerze, no to wszędzie były tłumy. Do każdej restauracji była kolejka, więc zobaczymy jak będzie. Po dosyć długim spacerku doszliśmy już tutaj na koniec Cyplu i znajdujemy się przy zejściu tutaj do wypożyczalni. Zaraz będziemy szli tam na dół, żeby załatwić wszelkie formalności, a później będziemy wypływać. Oprócz samej wypożyczalni łódek mamy tutaj również baseny, z których można korzystać w określonym czasie. Gdzieś tutaj jest regulamin. Tutaj mamy pomost, gdzie znajdują się właśnie baseny, a tu jest drugi pomost i na tym dachu są tutaj solary i właśnie stąd odbieramy naszą łódkę. Łódka, jaką wypożyczyliśmy na dzisiejszy cały dzień, wygląda w ten sposób. Tutaj jest miejsce z przodu. Tu mamy kolejne miejsce siedzące, plus właśnie z tej strony są również 3 miejsca. No i oczywiście tu jest miejsce, z którego sterujemy. Tutaj jest silnik elektryczny z tyłu, a na górze mamy tutaj panele słoneczne. Więc tak ona wygląda w całości. I ruszamy, już wszystkie formalności załatwiliśmy. Wypływamy tutaj. Dziękujemy! Wypływamy sobie tutaj powoli. Oczywiście Bartek steruje. Tutaj właśnie przy tym pomoście mieliśmy całe przeszkolenie, jak obsługiwać łódkę, o wszystkich zabezpieczeniach. I teraz możemy ruszać. Na początek opływamy sobie tutaj Wyspę Okresową, która pojawia się tylko wtedy, gdy jest niski stan wody. Aktualnie mamy okazję ją zobaczyć. Tutaj po mojej prawej stronie możemy ją widzieć. Obecnie jest dobrze widoczna, więc można sobie tu przypłynąć rowerkiem i spędzić na niej trochę czasu. Ewentualnie łódkami również można sobie tu zacumować. Dzięki temu, że wypożyczyliśmy właśnie tutaj łódkę, mamy możliwość zobaczenia zapory z tej perspektywy. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Tutaj po prawej stronie widzimy promy, które pływają z Soliny do Polańczyka. A nad zaporą możemy zobaczyć właśnie kolejkę gondolową, z której już kiedyś korzystaliśmy. Zbliżamy się do Wyspy Zajęczej. Jest to wyspa, na której możemy zobaczyć różne zwierzątka. Możemy tam spotkać pawie, króliki, kozy i dinozaura. Jest to wyspa, na którą można podpłynąć sobie łódką, rowerkiem i jest pobierana, przynajmniej kiedyś była pobierana opłata za to, że cumujemy przy niej. Nie wiem jak to wygląda teraz, ale chyba nadal tak jest. I możemy właśnie tutaj sobie pospacerować po tej wyspie, ale niestety widzieliśmy ostatnio artykuł, że te zwierzęta tutaj są bardzo zaniedbane, głodne i że nie wygląda to tak, jak powinno być. My nie będziemy tutaj się zatrzymywać, tylko po prostu opłyniemy ją sobie wokół i płyniemy dalej. Podczas pływania tutaj po jeziorze mamy możliwość zobaczenia od strony wody ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Jawor.
znajduje się tutaj za tymi drzewami. Może z drugiej strony będzie go lepiej później widać, to Wam pokażemy. Mamy też tutaj przy nim małą plażę, na którą możemy zejść. Kiedyś był to wojskowy ośrodek, teraz prawdopodobnie jest w rękach prywatnych. Z tej strony tutaj właśnie lepiej go widać. Mamy też tutaj właśnie miejsce, żeby zacumować i możemy sobie tutaj iść do baru. Tu jest taki mały bar przy wodzie właśnie. Podczas pływania postanowiliśmy sobie zrobić teraz krótką przerwę. Kierujemy się właśnie na Wyspę Skalistą, tam sobie zacumujemy i będziemy mogli sobie tam troszeczkę posiedzieć, popływać i fajnie spędzić czas. A później opłyniemy wyspę wokół i popłyniemy dalej. Tutaj sobie zacumowaliśmy. Z tej strony brzeg jest dosyć mocno zarośnięty, ale jest bardziej płytko, bardziej łagodne zajście. My byliśmy tam po drugiej stronie, gdzie jest bardziej stromo. Więc tutaj są dwa rodzaje brzegu, można sobie wybrać, co kto woli. Teraz sobie troszeczkę tutaj posiedzimy. Oczywiście z każdej strony tutaj jest bardzo dużo osób. Są osoby, które się rozłożyły tutaj na nocki i nocowały tutaj, właśnie rybacy, ale są też osoby, które przypłynęły tutaj żaglówkami czy właśnie łódkami, tak jak my, żeby spędzić sobie trochę czasu podczas dnia. Aktualnie Bartek sobie tutaj lata dronem, więc za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda Jezioro Solińskie. Po krótkiej przerwie na Wyspie Skalistej możemy ją teraz opłynąć tutaj wokół i teraz możecie zobaczyć, jak ona wygląda z tej strony. Od Wyspy Skalistej teraz będziemy kierować się w stronę Pustelni Chorodek i tam będziemy mogli zobaczyć drzewo wisielca. Powoli zbliżamy się właśnie tutaj do drzewa wisielca, które jest bardzo znane w tym miejscu. I z tyłu widzimy mały domek. Zaraz podpłyniemy troszeczkę bliżej, więc będziecie mogli go zobaczyć. Jest to właśnie bardzo znane miejsce tutaj w tej części Soliny. Jest to Pustelnia Chorodek. Tak to wygląda. Postanowiliśmy zawrócić i aktualnie dopłynęliśmy tutaj na Werlas. I jak sami widzicie, tutaj na samym końcu znajduje się kemping. Jest oblegany, tak samo jak ten, na którym my się znajdujemy. Ale z tego tutaj mamy bezpośrednie zejście do wody. I jak sprawdzaliśmy ostatnio na Park4Night, to tutaj chyba nie ma sanitariatów. Więc musielibyśmy to jeszcze sprawdzić dokładniej. Ale no miejsce jest rewelacyjne. Zrobiliśmy sobie kolejną przerwę, tym razem tutaj na brzegu i właśnie kierujemy się do góry po schodkach do pizzerii Ciao Ciao. A tam dalej, jakbyśmy poszli brzegiem, jest bardzo fajna miejscówka, w której nocowaliśmy kiedyś na dziko pod namiotami.
A teraz idziemy na górę. Tam została nasza łódka na dole. Tutaj po schodkach najpierw wchodzimy na górę, a później taką ścieżką przez lasek. Tutaj Wam pokażę, tak wygląda pizzeria. Ale niestety jest tak dużo osób, że musimy zrezygnować z przerwy tutaj. Niestety nie mamy na tyle czasu wolnego, żeby już tutaj sobie usiąść i posiedzieć przy tak dużej kolejce, więc musimy płynąć dalej. W przeszłości już kilkukrotnie mieliśmy okazję jeść w tej pizzerii i naprawdę pizza jest tutaj bardzo dobra, ale niestety dzisiaj jest nam nie dane, więc musimy płynąć dalej. Ponownie dopłynęliśmy do Wyspy Zajęczej i jak sami widzicie, jest tutaj pan, który pobiera opłatę za to, że chcemy tutaj zacumować. Nie wiemy, jakie są koszty. Kiedyś to było 10 zł za łódkę i 5 zł za rowerek wodny, ale teraz jak to wygląda, nie wiemy. Nasz czas powoli dobiega końca. Postanowiliśmy sobie zrobić jeszcze małą rundkę tutaj wzdłuż zapory w Solinie. Płyniemy teraz tutaj wzdłuż brzegu, możemy zobaczyć to z tej strony. I powoli będziemy kierować się z powrotem do mariny, aby zdać łódkę. Właśnie dopływamy tutaj do brzegu. Dla nas to już koniec fantastycznego dnia spędzonego na wodzie. Było naprawdę rewelacyjnie. Szczerze polecamy taką atrakcję na spędzenie wolnego czasu tutaj na Jeziorze Solińskim. Tak jak wspominaliśmy na początku, cena wynajmu takiej łódki to 500 zł za cały dzień od godziny 10 do 18, więc warto z tego skorzystać. Tym razem postanowiliśmy zjeść obiad w Auberge Zacapior. Tutaj mamy menu. Mamy tutaj na przykład zupę borowikową z śliwkami za 33 zł. Mamy tutaj proziaki, czyli placki mączne na bazie sody, które kosztują 20 zł. Możemy tu zjeść na przykład golonko pieczone z dodatkami i cena to jest 10 zł za 100 gram. Mamy tutaj również na przykład zupę czosnkową z kiełbasą, serem i grzankami za 26 zł. Możemy tu zjeść pstrąga smażonego, gdzie cena jest według wagi i za 100 gram jest to 14 zł. Mamy tutaj również sałatki, surówki. Zestaw 3 surówek to cena 16 zł. Natomiast jeżeli chodzi o piwo lane, no to mamy tutaj kozel jasny, który kosztuje 17 zł, tak samo ciemny. Mamy tutaj również Lecha, książęce. Są również piwa butelkowe. Mamy napoje zimne i ciepłe. Tutaj tak wyglądają ceny. Tak się prezentuje półlitrowy kozelek jasny i ciemny. Jagnięcina po bojkowsku wygląda w ten sposób. W cenie 58 zł. Pieczeń z dzika prezentuje się tak z ziemniaczkami tutaj i do tego jest suróweczka w zestawie. Knysze, czyli pierożki tutaj takie drożdżowe z ziemniakami w środku i cebulką z sosem czosnkowym wyglądają w ten sposób. A tutaj jest golonka pieczona. Z tym, że ja sobie zmieniłam zamówienie i zamiast pieczywa wzięłam sobie frytki do tego. Mamy tutaj także gulasz z dzika z kaszą i do tego surówka. Dla nas to już koniec fantastycznego dnia spędzonego na wodzie. Było naprawdę rewelacyjnie. Zapraszamy Was również do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!